Słuchajcie, jesteśmy w Seton Sands w Szkocji. Słuchajcie, jesteśmy w Seton Sands w Szkocji. Pokażę Wam cały ten ośrodek. Już raz ten ośrodek był nagrywany, także Wam pokażę go drugi raz, ale tym razem w troszeczkę innych ujęciach. Zawsze jest inna pogoda, jest też inna pora roku, także nie zawsze wygląda tak samo. Także zapraszam Was na ten film i na spacer po ośrodku Seton Sands w Szkocji. Zrywamy naklejkę, bo jesteśmy na miejscu. No i zobaczymy, co nam się trafiło tym razem. O, jakiś inny układ jest niż do tej pory. No, inny zupełnie domek. Pierwszy raz taki mamy. Zobaczcie, kanapa spora, telewizor mały. Tutaj taki stoliczek. Fish and chips na ścianie. Zobaczcie. Taki domek nam się udało kupić tym razem w Seton Sands. No oczywiście jest pełne wyposażenie. Widzicie? Mówiłem Wam kiedyś, że są takie mniejsze lodówki. Także są mniejsze. Tu mamy komitet powitalny. Klucze. Dosyć przestronna łazienka. Tutaj dwuosobowe łóżko, dwa pojedyncze. Tu są drugie dwa pojedyncze. A tu główna sypialnia duża. Także zupełnie inny domek niż te, które mieliśmy do tej pory, ale całkiem taki zgrabny, przyjemny. Na 6 osób, także fajnie. Także ruszamy na ośrodek. Zaraz Wam pokażę ośrodek w Seton Sands w Szkocji. Słuchajcie, ten ośrodek Seton Sands firmy Haven to jest taki nieduży kameralny ośrodek. W sumie jest taki fajny, bo naprawdę nie ma tutaj dużo ludzi, bo sam ośrodek nie jest zbyt duży, a przy okazji jest tu bardzo fajne połączenie z Edynburgiem, bo jest połączenie autobusowe, ale to za chwilę. Zaraz Wam pokażę cały ten ośrodek. Nagrywam go pod sam koniec tutaj pobytu, ze względu na to, że wtedy jest najmniej ludzi, bo się wszyscy pakują do wyjazdu. Słuchajcie, najczęściej samochody stoją przy domkach, ale w niektórych wypadkach stoją tak jak tutaj, w tej chwili mój samochód stoi na ulicy. No i zaraz Wam pokażę, co tutaj jest ciekawego. Jedna ciekawa sprawa z Haven, z tego ośrodka, i to jest jedyny ośrodek z Haven, który, słuchajcie, ma wliczone pasy. Pas to jest, upoważnia Was do wejścia na entertainment, czyli na te miejsce, gdzie są występy artystyczne, włącznie z showbarem, gdzie są koncerty, pokazy dla dzieci. Również macie wstęp, na tym pasie macie wstęp na basen.
A tak normalnie to te pasy trzeba na innych ośrodkach trzeba to dokupować oddzielnie. Jest to dwie opcje zakupu domku. Jedna to jest tak zwany Hathaway, czyli to jest bez dodatków, bez atrakcji, bez dodatkowych atrakcji może, tak? A drugi to jest właśnie Entertainment, czyli włącznie z tymi pasami i to się kupuje, wtedy się kupuje to przy zakupie domku. Nie można tych pasów na żadnym ośrodku dokupić sobie oddzielnie. Z tego względu, że właśnie to się kupuje na samym początku przy zakupie domków i wtedy ten domek jest oczywiście dużo droższy, a przy firmie Seton Sons pasy są wliczone przy zakupie domku. Teraz zobaczcie, jest to taki nieduży plac zabaw. No, mamy taki plac zabaw dla dzieci. Tam jest Activity Range, czyli takie miejsce, gdzie się odbywają się na przykład nauka strzelania z łuku albo zawody sportowe jakieś dla dzieci są organizowane. Ośrodek jest fajnie położony, bo w takim troszeczkę jakby lesie. Tam jest taka bardziej część zalesiona, także są fajne alejki, można sobie pospacerować. Tutaj mamy wjazd. No i też ciekawostka, że ten wjazd jest zupełnie, wjazd jest taki sam jak w filmie Haven, ale we wszystkich innych ośrodkach dostawało się taką specjalną kartę do samochodu, że możecie tylko na tą kartę wjechać, pokazując ją przy wjeździe i wyjeździe. Natomiast w Seton Sons nie ma tej karty, takiej kolorowej karteczki, że pokazujemy, że jesteśmy z tego ośrodka. Także praktycznie każdy tu może wjechać bez jakiejś większej kontroli. No, tu mamy domki na sprzedaż. A tu zaraz jest ta główna część, gdzie jest ta część rozrywkowa oraz bary. Jak zwykle w Haven, zobaczcie, ładnie wszystko ukwiecone. Oni zawsze dbają tutaj o taki wizerunek zewnętrzny. No i cóż my tu mamy w środku? Otóż mamy tutaj Cooksa, czyli fish and chips, ale powiem wam, że ten fish and chips jest dosyć drogi, jak według mnie, gdyż za jedno danie rybę, można sobie kupić samą rybę, można sobie kupić same frytki, a razem to kosztuje około 13 funtów. Taki fish and chips tradycyjny. A mniej więcej za taką samą cenę można kupić fish and chips sobie w barze. Tutaj zobaczcie, mamy gry, maszyny do grania. One są w tej chwili wyłączone, bo w tej chwili ośrodek jest w trakcie zmiany turnusu. No i powiem wam, że to jest cały ten kompleks praktycznie, jeżeli chodzi o tą strefę gier. Także nie są zbyt duży, ale są całkiem są takie sympatyczne te maszyny do grania.
tutaj słuchajcie, jest tablica, gdzie jest rozpisane, jakie występy artystyczne i jakie zawody różnego rodzaju odbywają się na terenie ośrodka w poszczególnych dni, czyli macie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela z danego tygodnia i z następnego tygodnia. Także można sobie tutaj sprawdzić, a że macie pasy od razu, to wiadomo, że na wszystkie te występy macie wstęp. I zobaczcie, zajęcia się odbywają o godzinie już 5 w showbarze. Mamy na przykład bingo, później do 7 mamy family entertainment. To taki przykład tylko tak, czyli na przykład są maskotki takie na scenie duże, które zabawiają dzieci. Jest dyskoteka dla dzieci, a po godzinie 8 aż do zamknięcia w showbarze odbywają się na przykład albo bingo, albo zobaczcie, jest tu live band, czyli były występy na żywo, albo dyskoteka jest. Także naprawdę pod tym względem to Haven tutaj dba, bo ten entertainment w Haven jest naprawdę ciekawy, interesujący, są fajne występy, także myślę, że warto tutaj przyjechać. I zobaczcie, tutaj mamy takie maszyny. Tu kiedyś był Kulkoland, a teraz są po prostu takie małe mini wesołe miasteczko. Hello. Zobaczcie, tu jest basen. Hej. Zobaczcie, jak ktoś zapomni na przykład swojego stroju, czy to może sobie tutaj dokupić. A basen wygląda w ten sposób. Fajne, bo zobaczcie, jest brodzik dla małych dzieci tutaj. Tam dalej jest taki głębszy basen i są takie różne atrakcje wodne. Także naprawdę fajna, przyjemna sprawa. W basenie też jest rozpiska na basen. Jest w określonych dniach, w określonych godzinach są po prostu wstęp, na przykład dla całych rodzin, albo dla samych kobiet, albo dla samych mężczyzn. Albo właśnie ten rodzinny wstęp, żeby każdy mógł, że tak powiem, skorzystać z tego basenu we właściwy dla siebie sposób, tak? I słuchajcie, tu jest bar. W barze mamy pełne wyżywienie, czyli możemy sobie zjeść śniadanie, obiad i kolację. Jeszcze show baru wam nie pokazałem. Zobaczcie, tu jest część restauracyjna. W tej chwili. A ja. No jest to naprawdę przyjemnie. Tu macie telewizor na transmisje sportowe. Jak są mecze, to są puszczane na tym telewizorze. A tu macie jeszcze wyjście na taras, na taki zewnętrzny, na świeżym powietrzu. Nie za duży, ale jak jest cieplutko, to warto tutaj sobie wyjść na zewnątrz. A tu jest cały mini salon. To jest na cały dzień. I zobaczcie, są tu wrapy, panini, fish and chips, tak jak wam mówiłem, pasty, grille, burgery.
Teraz idziemy do miejsca, które się nazywa Show Bar, czyli tam, gdzie są występy artystyczne. Teraz przynajmniej nikt się mi nie czepia, że ktoś tu nagrywa, tak? Bo nikogo nie ma, także najlepszy moment, żeby Wam pokazać ośrodek. Zobaczcie, jest taki show bar. No i tu się odbywają różnego rodzaju właśnie koncerty na scenie, zabawianie dzieci. Jest tu fajnie, głośno, kolorowo, są światła dyskotekowe, jest specjalne fajne oświetlenie, także naprawdę fajne miejsce. Hej. Zawsze tutaj przy wejściu do show baru jest ochrona, również na zewnątrz tego ośrodka. Przy wejściu tutaj, przy głównym wejściu jest ochrona i sprawdzają, czy macie te pasy, gdyż tylko osoby, które są na ośrodku, mogą tutaj wejść. Osoby postronne, że tak powiem, są niewpuszczane. Także jest tu naprawdę bezpiecznie i jest zapewniona tutaj taka ochrona dla osób, które tutaj przebywają na ośrodku. Pomimo, że praktycznie każdy w zasadzie może tutaj wjechać, ale nie każdy może wejść tutaj do tej strefy entertainment. Zawsze na tych naszych wyjazdach w domku to my sobie robimy English breakfast, bo jest to najlepszy sposób na to, żeby spędzić cały dzień. Słuchajcie, fasolka, fasolka, kiełbaski, do tego bekon, 2 tosty, kawusia i mamy załatwione pół dnia jedzenia. Powiem Wam, jak ja oceniam Seton Sands na tle innych ośrodków z Haven. Otóż po pierwsze, jest tu bardzo czysto, bardzo fajnie zadbane zielone miejsca, gdzie można sobie fajnie pospacerować, dużo kwiatów, dużo takich właśnie klombów różnego rodzaju. Może ten kompleks entertainment nie jest zbyt duży, ale show bar jest ładny, tak powiem, przyjemne miejsce do posiedzenia, gdzie są występy artystyczne. Jest bardzo fajny basen, bo jest i dla dorosłych, i dla dzieci. Co prawda na zewnątrz ten plac zabaw jest nieduży, ale wystarczający też, żeby się z dziećmi bawić. No i co? Świetna komunikacja z Edynburgiem. Po prostu wsiadamy w autobus spod ośrodka, jedziemy do Edynburga, zwiedzamy sobie, cieszymy się tym Edynburgiem. Nawet na środku nocy można sobie tutaj do Haven wrócić na bilecie rodzinnym, wtedy jest tanio, miło i przyjemnie. Kolejna sprawa to jest dostęp do morza, czyli można sobie, że tak powiem, wziąć kawę i pójść nad morze. No, wtedy, kiedy te morze tutaj przypłynie, bo trzeba sobie sprawdzić, jakie są tabele przypływów i odpływów, żeby nie skończyć na samym piachu. Także uważam, że Seton Sands to jest świetna alternatywa dla ludzi, zwłaszcza dla ludzi, którzy chcą zwiedzić Szkocję. To ja tutaj zawsze przyjeżdżam, właśnie dlatego, że do Edynburga jest super komunikacja. Także to wszystko w tym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam Was na kanał Fly With Me UK, gdzie pokażę Wam
ten ośrodek z drona oraz te wybrzeże całe w pobliżu. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do komentowania moich filmów. No i co? Dajcie znać o sobie, co o tym myślicie. Także to wszystko. Pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.